Siemanko, witam was w nowym odcinku vloga. Dzisiaj troszkę inna formuła, zrobimy sobie małe Q&A, bo co jakiś czas dostaję przeróżne zapytania co do merca, jak zrobić to, jak zrobić tamto i stwierdziłem, że po prostu najprościej jest mi odpowiedzieć filmem, do którego później mogę kogoś odesłać, jeśli znowu dostanę jakieś zapytanie, a odpowiedź będzie zawarta w tym filmie, więc lecimy z tym. Nie ma co ukrywać, najwięcej pytań jest o hydrołapę. Jak zmieściła się w popielniczce, co to za hydrołapa, czy jest wpięta w układ, czy na osobnym zacisku. No to od początku. Hydrołapka to Odessa CNC, odwrócona pompa, pionowa. Ja mam troszkę wygiętą rękojeść, żeby było bliżej do deski. No już własne preferencje, jaką kto lubi tam odległość. Żeby się to tutaj zmieściło, musimy wywalić sterownik poduszek powietrznych. No, u mnie zbędny, bo i tak jest sportowa kierownica, więc te poduszki nie działają, a przynajmniej teraz mam pewność, że nie narobią jakiegoś problemu. Musimy także usunąć taką plastikową tutaj rynienkę na przewody elektryczne. Te przewody sobie owijamy tam izolacją, przesuwamy troszkę dalej, podpinamy trytytką, żeby nie przeszkadzały. No, co do przewodów, no to musimy sobie tam wywiercić otwory, zrobić przelotki. U mnie jest to wpięte w układ. Na ten moment jest świetnie, blokuje bezproblemowo, spełnia wszelkie moje oczekiwania. Co do tego, jak zmieścić ją w popielniczce, no jak widzicie, ja mam bardzo dużą część wyciętą, w zasadzie zostawiony jest tylko prawy zawias, da się ją zamykać, jakby jest mi to teraz zbędne, bo auto i tak nie jeździ po ulicy. Nie opuszczając wnętrza samochodu, mamy kolejne pytanko. Jakiej naby użyłem, żeby zamocować tę kierownicę? No to już śpieszę z odpowiedzią, jest to uniwersalna naba do E36 lub E46, w zasadzie najtańsza jaka była na rynku. Jak widzicie, jest tu lekka przerwa tylko z tego względu, że musimy po prostu wywalić zwijak od poduszek i wtedy na Wieloklin idealnie nam pasuje naba z E36, E46. Jest dostępna tanio, szybko, bezproblemowo. Kolejne pytanie jest o gwint. Jaki gwint mam w swoim samochodzie i czy polecę jakiś zestaw do zabetonowania zawieszenia. No co do zabetonowania zawieszenia to raczej nie polecę, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby zawieszenie pracowało w samochodzie, niż skakało i odbijało się jak ping-pong. Zresztą u mnie nie ma spasów, więc jakby nie mam potrzeby co do tego. Podejrzewam, że jakiś Zetor czy sprężyna W124 wystarczy w 100% na tył do ubetonowania tego, a co do przodu, no to max gleba i pewnie jakiś odbój, ale czy będzie się to prowadzić? Ciężko mi powiedzieć. W moim wypadku najtańszy gwint działa. Pewnie się za jakiś czas wyleje, jak to wszystkie tanie gwinty, ale jeden sezon już jest za mną. Moje jazdki nie są zazwyczaj na jakichś super równych nawierzchniach. Działa, nie wylało się do tej pory. Polecam. Możemy sobie teraz płynnie przejść do kolejnego pytania o skręcik. Jak zrobiłem, że jest tu więcej skrętu, że ten samochód ogólnie się prowadzi, że kiera jako tako odbija. No nie powiem, że w pełni super odbija, bo mogłoby być lepiej, aczkolwiek ja już jestem dosyć przyzwyczajony do tego, jak to działa i jeździ mi się całkiem dobrze. Zaczynając od tego, jak zrobiłem więcej skrętu. No mamy tutaj przerobione zwrotnice od Lockstar Drift. Jest to po prostu klasyczna relokacja mocowania końcówki drążka. Musi działać. Co do lepszego odbijania kiery. No tutaj musimy poprawić troszkę fabryczną geometrię, która jest super do parkowania pod sklepem, ale niekoniecznie dobra do driftu. Zaczynając od klasycznie podkładek pomiędzy amortyzator a zwrotnicę, co daje nam więcej negatywu, czyli przy pełnym skręcie zmniejsza nam pochylenie koła i ustawia je mniej więcej do pozycji pionowej do nawierzchni, co daje nam więcej gripa. Teraz tak, w Mercedesie jest bardzo dużo kasteru, czyli jest bardzo duży kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy i żeby go zmniejszyć, musimy sobie przestawić wahacze. Jak i przedni, tak i tylny wahacz mają regulację. Jest to w takiej postaci, że mamy sobie takie wypustki w tulei wahacza i fabrycznie śruba jest bez nacięć i ona sobie wchodzi po środku. Ale gdy zmienimy śruby na pozwalające regulacje z nacięciem z jednej i z drugiej strony, mamy na tyle regulacji, że możemy sobie wydłużyć lub skrócić wahacz. No i w taki oto sposób sobie wydłużamy przedni wahacz,
Skracamy tylny, zmniejsza nam się tym sposobem caster, poprawia się odbijanie kierki, zmniejsza się też nam to takie charakterystyczne dla Mercedesa przechylenie koła, jakby miało się zaraz urwać i w ten sposób myślę, że mamy w miarę sensownie odbijającą kierę i w miarę spoko prowadzący się wóz. Co to za dokładki? No to zaczynając od przodu, jest to dokładka z fabrycznego zderzaka z Mercedesa W202, zdjęta z tego zderzaka, odwrócona, pomalowana i przymontowana do przyciętego fabrycznego zderzaka W203. Jest to gdzieś patent, powiedzmy tam podejrzany na internetach. Spodobało mi się, zrobiłem u siebie, jak widać już tam jakieś lekkie uszczerbki są, ale nie oszczędzam, że tak powiem, tego wozu. Tylna dokładka natomiast jest to w zasadzie kupiony drugi tylny zderzak identyczny jak był fabrycznie, przecięty, odwrócony i przynitowany. Klasyka gatunku. Wygląda całkiem spoko. Przede wszystkim był tani i jakby troszkę odświeża tą budę. Dodatkowo mam tu też lotkę. Lotka to jest bodajże M-Way do kompakta E36. Ręki sobie nie dam uciąć, dostałem ją za darmo, trochę podciąłem, pasuje. Jaki rozmiar opon jest optymalny do upalania w W203? Kurczę, no szczerze mówiąc ciężko powiedzieć. Jeżeli chodzi o przody, ja mam 215×40 w 17. Jak widać, i tak mam dużą japę, więc jakby tutaj nie ma problemu z ocieraniem o nadkole. Aczkolwiek rozmiar podyktowany jest tym, że na wyższym profilu już koło blokowało się gdzieś tam o nadkole, czy to o wózek. Teraz jest całkiem przyjemnie, nic się nie blokuje, jest dość sporo trakcji z przodu, więc jest fajnie. Jeżeli chodzi o tył, ja bardzo często jeżdżę na dosyć tanich nalewkach 205 5516. No i to jest właśnie główna przyczyna, że są tanie i w tym rozmiarze bezproblemowo dostępne. Aczkolwiek jeśli uparam na 17, to takie 205-45, 215-40, 215-45 to jest bezproblemowy rozmiar, który bezproblemowo 203 z 2-litrowym kompresorem podnosi, czy to na suchym, czy to na mokrym i myślę, że to są takie optymalne rozmiary. Wiadomo, można coś szerszego założyć, aczkolwiek fajnie, żeby to była jakaś mniej przyczepna mieszanka lub po prostu więcej ciśnienia i też będzie działać. Był też komentarz proszący o opowiedzenie coś więcej o aucie. No jest to 2-litrowy kompresor, 163 konie nominalnie, mam wsadzone mniejsze kółko kompresora i większy intercooler. To jest w zasadzie tyle z modyfikacji podnoszących jakkolwiek moc, aczkolwiek dużą zmianą tutaj w charakterystyce pracy tego silnika jest zmiana dwumasu na jednomas z sprzęgłem z 2-litrowego, chyba tam z 2,1 litra diesla. No i to jest game changer, że tak powiem. Jak ktoś ma IS-200 i wsadzał jednomas i czuł, że jest ogromna różnica, to tutaj jest praktycznie identycznie. Jakby doszło jakieś 20 dodatkowych koni. Przechodząc do tyłu, mamy klasycznie zaspawany dyferek, którego akurat teraz nie widać. Mamy także regulowane wahacze, po jednym na stronę, górne wymienione. Bez problemu można wtedy ustawić sobie koło na 0 i zbieżność ustawiona na fabrycznym wahaczu. Wystarczająco w 100%, żeby ustawić poprawnie geometrię. Mam też wzmocnione mocowania tych wahaczy. To klasycznie gniją te wózki tutaj. Wymieniłem także tuleje wózka. U mnie akurat są fabryczne, gumowe, nie te sztywne, a jakby działa w 100%. Gwincik jak i z przodu, ją. Akurat tu bez regulacji, trochę przycięta sprężyna, żeby było trochę niżej. A co do niewidocznych modyfikacji, które ułatwiają serwisowanie tego auta, no to mam zrobione jeszcze zamiast tylnej belki jackpoint. Jest on też punktem w sumie holowania tylnym. Można sobie teraz podnieść elegancko 2 koła w górze, zmienić szybko i upalać dalej. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, no to wiecie już jak wygląda. Klasycznie klap sportowo, z tyłu rozpóra, rollbar, 2 fotele Bimarco Cobra trójeczka, do tego pasy slajda, 3-calowe dla kierowcy, 2-calowe dla pasażera, kierka slajdzik, budżetowo. Było też pytanie od tego gagatka, kiedy Bordo? No i tak, co do Bordo, troszkę plany się pozmieniały, aktualnie z lekkim wzrostem, ale już niedługo będą działania z tym wozem. Nie chcę zdradzać co dokładnie, jak, z tego względu, że wolę działać niż obiecywać. Jedno jest pewne, nie będą przekładane graty ze srebrnego do bordowego. To będzie
absolutnie inny temat. Srebrny zostaje. Jakby mam dość duży sentyment do tego samochodu, dobrze mi się nim jeździ i chcę go dalej rozwijać. Trochę go podreperujemy na wiosnę i myślę, że będzie spoko. A co do Bordeaux, no to zobaczycie w kolejnych odcinkach. W tym odcinku to by było na tyle. Może nie był zbyt długi, ale mam nadzieję, że treściwy i odpowiedział na większość waszych pytań. Jeśli jednak macie jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do komentowania. Jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie jakiś ślad po sobie, łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Siemanko!